Cześć! Co wy na to, jak powiem wam, że Quansheng UVK5 potrafi nie tylko odbierać AM, FM i SSB na paśmie CB, ale też potrafi nadawać na pasmie CB w modulacji AM i FM. W modulacji SSB pokażę wam, jak odebrać sygnał, natomiast nadawać się nie da. Tak czy siak, AM i FM jest w pełni funkcjonalny, choć z okrojoną mocą. Zapraszam was do oglądania, dowiecie się, jak to zrobić. Słuchajcie, zrobimy prosty, krótki test. Mam tutaj ręczniaka CB radiowego typowo i mam tutaj Quanshenga. Będziemy słuchać na AM-ie, stacja bazowa jest oddalona kilka kilometrów. Ja zawołam najpierw na tutaj ręczniaku, zobaczymy, jak tam stacja jest. No, jestem gotowy, przygotowany. Powiedz coś, czy tutaj, jak się przesunąłem na bok, jeszcze cię odbieram. No, w momencie, kiedy mówisz, to są jakieś zakłócenia, takie trzeszczenia, jak gdyby, ale modulacja jest bardzo fajna. No dobra, to zapamiętaj tą modulację. I wiesz co, nie wiem, czy w ogóle z drugiego radia mnie usłyszysz, bo tam jest tak mała moc, że możesz mnie w ogóle nie usłyszeć, wiesz? Ale zobaczymy. Najwyżej, jeśli mnie nie usłyszysz w ciągu minuty, to sam się odezwij i powiedz coś, to przynajmniej nagramy na słuch, że na tym radiu jest. Ok? To słuchaj, to ja się przełączam na tamto radio. No i dobra, odbierasz mnie, powiedz mi, jak mnie słychać, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Nie słychać. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, odbierasz mnie, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, jak mnie słyszysz? Nic. Moc jest bardzo niewielka tutaj, ponieważ na tej częstotliwości jesteśmy całkowicie poza pasmami, poza pracą filtrów pasmowych tego radia. No i też tranzystor już tu nie wyrabia. Niestety nie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, ola. Czekamy w takim razie, aż się odezwie. Jeszcze ustawię sobie migaj na wyżej. Cię nie słychać. Lekkie tylko na wskazówce na mierniku są takie tąpnięcia, ale zero modulacji. No dobra, a teraz może jest lepiej? Odbierasz mnie, słyszysz mnie? Wszystkiego, czego potrzebujecie, to ustawić radio na częstotliwość, jaką chcecie słuchać. W tym wypadku stacja bazowa jest na 26 kanale CB w piątkach w SSB, czyli 27260. Bierzecie nano VNA lub inny generator. Ustawiacie sobie Stimulus. I tak, CW frek. Ustawiacie sobie taką samą częstotliwość, jaką macie ustawioną na radiu, słuchacie, w megahercach, i w tym momencie zaczęło nam się generowanie tej częstotliwości. Widzicie, 27260. Nie możecie mieć tego sygnału za blisko, zbyt mocnego, z racji tego, że przeładujecie wejście odbiornika, sygnał będzie po prostu zbyt silny, ale musicie jakoś i tak ten sygnał podać, więc najprostszym sposobem jest owinięcie trochę kilkoma zawojami drutu przewód antenowy i dołożenie tego nano VNA do tego przewodu. Zaraz wam pokażę,
jak to będzie wyglądać, jak będziecie słuchać stacji nadającej tam z kilku kilometrów bez tego generatora, tylko samym AM-em, no i z generatorem. No i to było odbioru SSB w AM. I teraz sobie ustawię znowu CW 27 265. Dla porównania jest ręczniak oryginalny CB radiowy. No, nic nie jest zrozumiałe. I teraz podłączamy generator. Jest na tej częstotliwości, na której pracujemy. Jest na częstotliwości, na której pracujemy. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muszę Wam pokazać, że to radio faktycznie nadaje na CB. Może test z stacją bazową, która jest oddalona o jakieś tam 10 km, nie wypalił, no ale tutaj cudów się nie spodziewajmy właśnie po tak małej mocy na takiej częstotliwości. Radio jest odpalone na tej częstotliwości. Za mną jest ręczniak odpalony. Ja się przejdę kawałek, zobaczymy jak daleko to chwyci. Myślę, że spokojnie jakieś 100 metrów z tego uzyskamy. Także oglądajcie i słuchajcie. Raz, dwa, trzy, 5 metrów. Raz, dwa, trzy, 10 metrów. No jakieś 30 metrów. Teraz mamy 50 metrów linii prostej. Tu już mamy 100 metrów. 100 metrów linii prostej. Czy mnie słychać? Jak mnie słychać? Raz, dwa, trzy. Widzicie, że to radio nadaje. Można sobie porozmawiać na 100 metrów albo i więcej. W terenie otwartym myślę, że 250 metrów jest osiągalne. Czy to jest dużo? No to nie jest dużo, oczywiście, że nie. Odwróćmy to pytanie. Czy to jest dużo jak na radio, które powinno nadawać na 145 i na 435 MHz? Uważam, że to jest bardzo dużo, bo w ogóle jest to wykonalne. Także o ile modulacja w tym radiu jest kiepska na odsłuchu i przy nadawaniu, w AM-ie brzmi to tak sobie, ale jest. Generalnie, żebyście mnie nie zrozumieli źle, to nie jest zachwyt, że to jest najlepsze radio krótkofalarskie, ale w tej cenie ono jest najlepszym radiem. Tak czy siak jest lepiej niż w Baofengu UV5R. Jeśli macie Bao 5R, możecie śmiało, bez zastanowienia zamieniać na to radio. Nie będziecie żałowali wyrzuconych pieniędzy, bo tak jak widać zyskujecie w pakiecie też i CB radio. Ok, ale jak w ogóle doprowadzić do tego, żeby nasz Quancheng chciał odbierać i nadawać na pasmie CB? To jest bardzo proste. W poprzednim filmie już pokazywałem, jak to zrobić, ale powtórzę jeszcze raz. Pobieramy program ze strony producenta do zmiany firmware'u. Instalujemy go na komputerze, po czym pobieramy firmware, który też podawałem w poprzednim filmie i w tym filmie w opisie też wrzucę. Zaczytujemy ten firmware do radia, on jest oparty o wersję 26, którą producent
wypuszcza. Jest on bezpieczny, jest przetestowany na wielu urządzeniach, także nie musicie się martwić o to, że zepsujecie sobie radio. I ten firmware odblokowywuje Wam te kaczki już od 18 MHz. I nadawanie, i odbiór. Nadawanie jest bardzo mizerne. Tam są naprawdę tysięczne wata. Zrobiłem pomiary i wrzucę takie wszystkie bardziej przydatne pasma dla radioamatorów. Wrzucę w osobnym materiale, ale już Wam zaspoileruję, że no jest to bardzo, bardzo mała moc. Mimo wszystko nadaje. Z patentem, który też podrzuciłem, który też nie jest mój, ale generalnie jest najprostszym patentem, właśnie z nano-VNA, z generatorem częstotliwości, który nakłada sygnał na nasz sygnał odbierany w AM, możemy odbierać pasma amatorskie. Mamy 18 MHz, mamy 21 MHz, 24 MHz, 27 CB radiowe, no i do góry 30 MHz. Kiedyś się jeszcze pobawię, zobaczymy, czy to też będzie tak działało zadowalająco na 2 metrach w SSB. W każdym razie to jest naprawdę bardzo proste i zachęcam do takiej zabawy, bo nic to nie kosztuje, 5 minut pracy. To wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.